Cześć, siemanko, guten Morgen, Woron, Kolarzyna, witam Was serdecznie w dzisiejszym technicznym odcinku, jeśli można to nazwać technicznym, a w odcinku, w którym będziemy rozmawiać sobie o alertach, które mam ustawione u siebie na Garminie, czy no powiedzmy na innych licznikach też prawdopodobnie można takie rzeczy poustawiać. Nie będziemy się śpieszyć, jedziemy powoli, będzie gadane z rąsi. Zapraszam. Powiecie, że niepotrzebne Wam są alerty, że po co to komu, po co to, na co to. Powiem Wam tak, gdyby nie mój Bebzon, prawdopodobnie takich alertów bym w ogóle nie ustawiał, ale w moim przypadku ustawione mam 3 alerty. Postaram Wam się je wszystkie pokazać w trakcie jazdy. Zaraz zobaczę sobie, który będę mógł już Wam pokazać. O, za niedługo będzie alert jedzeniowy. Zaczynamy po kolei. Opowiem Wam o każdym tym alercie i o tym, co on mi tam daje, w jakim celu go sobie ustawiłem. Co 16 minut mam ustawiony alert, który przypomina mi o tym, żeby wstać z siodełka. Niby dupny alert, po co komu to? Żeby wiedzieć, kiedy wstać z siodełka. To wyobraźcie sobie, że na długich dystansach, że tak powiem, dotlenione dupsko to jest podstawa, żeby wysiedzieć tyle godzin na siodełku, mimo to, że mamy najlepszą wkładkę na świecie, najlepszą pozycję na świecie, ustawioną przez najlepszego na świecie bikefittera. Możecie na niej przejechać dziesiątki godzin bez siadania, ale to, że wy nie wstaniecie z tego siodełka chociażby na chwilę i nie dotlenicie swoich mięśni na dupsku, to te wszystkie rzeczy, które zrobiliście na mistrzowskim poziomie, Wam nic nie dadzą. Bo musimy pamiętać jedną rzecz: jak jedziemy jakieś ultra i trwa to powiedzmy 20 godzin, to niestety, powiem Wam na swoim przykładzie, ale po 4 godzinach mniej więcej nie schodzenia z siodełka, to dupsko będzie w stanie opłakanym, jeśli chodzi o dotlenienie i zgniecenie tej części ciała. Także u mnie jest ustawione co 16 minut. Najgorsze jest to, że nie zawsze się do tego stosuje, jeśli chodzi o początek treningu, ale jeśli jest to jakiś wyścig, maraton, to, że tak powiem, jest to rzecz święta w moim przypadku. Drugim alertem jest alert co 50 minut. Myślę, że można już się domyśleć, co może być co 50 minut. W moim przypadku Worona Kolarzyny jest to informacja o tym, żeby coś zjeść. Mimo to, że nie zawsze jem, to mogę sobie mniej więcej zaplanować, jak to u mnie wynika, że przez pierwsze 2 alerty zazwyczaj nie jem, czyli 50 minut nie ma jedzenia, ale gdzieś tam w głowie jest ten komunikat, że minęło te 50 minut. Czasami, jak dużo nie wypiję przed startem wody, to łyknę sobie, ale niekoniecznie. Staram się dopiero na drugi alert sprawdzić, no wiadomo, nie robię sobie badania, ale staram się sprawdzić, czy moje ciało jest gotowe na to, żeby przyjąć posiłek. Jeśli chodzi o trzeci alert, to już zazwyczaj wtedy coś wlatuje. Nawet jak nie czuję się głodny, bo zazwyczaj nie czuję się głodny, to już za tym trzecim razem staram się coś tam wrzucić. Czy głupiego żelka, czy łyknąć normalnie wody, bo zazwyczaj mam na początku jakiś sok, więc jakieś kalorie tam sobie wpadają. No chyba, że czuję, jakby to powiedzieć, no mam, powiedzmy tak, mam ze sobą Snickersa, mam bułeczkę, mam żelka, mam wodę. No i w tym momencie, patrząc na tętno, jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, które z tych posiłków jestem w stanie w tym momencie przyjąć. No i oczywiście muszę odczytać ze swojego ciała,
jaki daje mi sygnał, co mniej więcej tam może wlecieć. Także oczywiście nie mówię, żeby się sugerować moimi przykładami, jeśli chodzi o jedzenie i dawkowanie jedzenia, bo to na pewno dla zdrowego jest zabójcze w takich dystansach, w takich odstępach czasu i w tym, co ja jem, więc tym się nie sugerujemy, ale możemy się zasugerować czasem, czyli co 50 minut coś wrzucić. Chociaż jeśli jest intensywny wysiłek, to nawet nie zaszkodzi co 30 minut. I teraz zaraz nam wskoczy ten alert 50 minut. No i alert trzeci, w moim przypadku chyba najważniejszy. Jest to alert odnośnie tętna. Jak śledzicie, o, jest, wstawaj, wstawaj. Chyba udało mi się chwycić. No i mamy w tym momencie trzeci alert, który informuje mnie o tym, czy jak już śledzicie Worona Kolażynę, to wiecie, że od jakiegoś czasu, bodajże teraz będzie chyba trzeci sezon, stosuję trening spolaryzowany. I w tym momencie mam ustawione tak strefy, żeby końcówkę pierwszej strefy, jaka jest w treningu spolaryzowanym, sygnalizował mi licznik alertem, że Woron kuźwa mać przesadzasz. Także jest to moje wyhamowanie tego, żeby troszkę uważać na tętno. I teraz powiecie: o Jezu, ile samochodów, panie, w każdej stronie, a jadę boczną drogą. A teraz powiecie mi, Woron, po jakiego grzyba ci potrzebny komunikat o tym, że przekraczasz alert, przekraczasz tętno jakieś tam. O, coś musimy zjeść. Ha, udało mi się wszystkie trzy. I teraz tak, w moim przypadku koniec pierwszej strefy w treningu spolaryzowanym to jest 134. Oczywiście są różne szkoły, jeśli chodzi o jakby ustawienie tych wartości, jeśli chodzi o strefy. Ja mam, że tak powiem, sprawdzoną tą swoją pierwszą strefę, że ona jest do 134 punktu uderzenia, jak to zabrzmiało, do 134 uderzeń na minucie. W treningu spolaryzowanym koniec pierwszej strefy jest mniej więcej początkiem w normalnym treningu strefy trzeciej. Teraz powiecie, no Woron znowu pochuci, to jakieś tam alerty strefy pierwsze, drugie, trzecie i tak jesteś słaby, to nachuci to. Ja już wam wszystko rozrysuję. Jeśli chodzi o zużywanie glikogenu, w moim przypadku jest to, jak się okazuje, mordercze, zabójcze, bo ja tego glikogenu nie odkładam, a już w ogóle problem jest w tym, żeby podczas jazdy dostarczać węglowodanów i ten glikogen jakoś tam gdzieś tam odbudowywać. No u mnie to nie istnieje. Zagłębiając się właśnie w trening spolaryzowany, okazuje się, że do końca pierwszej strefy, czyli początku trzeciej strefy w normalnym treningu, nasz organizm wykorzystuje tłuszcz, który mitochondria sobie wykorzystuje tłuszcz, które to nasze mitochondria przerabiają na energię, czyli w przypadku Worona Kolażyny, który nie może jeść, jest to złoty środek. Jak się okazuje, praktycznie od tego momentu jestem w stanie jechać jeszcze dalej, niekoniecznie szybciej, chociaż troszeczkę,
i działa to bardzo fajnie, bo organizm, mimo że nasze tętno jest cały czas stałe, bo kontrolujemy do tej pierwszej strefy treningu spolaryzowanego, nasz organizm na tyle uczy te mitochondria, żeby nam dawało tą energię, i okazuje się, że z czasem, mimo to, że tętno nam nie wzrasta, jedziemy równym tempem, to mamy więcej mocy. Dlatego Woron Kolażyna ma ten alert 134 w moim przypadku i tak udaje mi się jeździć jak jeździć i w miarę, że tak powiem, nie znaczyć terenu podczas jazdy, co jest dla mnie bardzo ważne. Także piszcie w komentarzach, jak u Was wygląda z alertami, czy w ogóle używacie takich alertów. No możecie też śmiało napisać, czy w innych licznikach niż Garmin takie alerty też możecie ustawiać. Także może komuś dam jakiś taki punkt odniesienia, żeby sobie takie alerty ustawić i być coraz lepszym, trochę lepszym lub minimalnie nawet lepszym w tym, co się robi. Także w kolejnym odcinku postaram Wam się opowiedzieć o tym, jakie okienka, tak jak tutaj mamy, jakie okienka Woron Kolażyna używa podczas jazdy, żeby w moim przypadku dziecko się nie zesrało tak brzydko na koniec. Także dziękuję, łapeczka w górę, w dół, komentarz dla zasięgów, trzymajcie się, hej!